nie pada, nadal jest fajna pogoda. Deszcz przeszedł w nocy, nie był jakiś wcale intensywny. Ten cały front, który szedł z południa, musnął tylko właśnie południową Japonię i pobiegł dalej na Pacyfik, mijając całkowicie to miejsce, w którym jestem, więc jestem bardzo zadowolona. Tylko trochę dzisiaj wiatr wieje, ale to nawet lepiej, bo jest przyjemnie chłodniej. Też ta parna pogoda minęła, dziś jest o wiele bardziej świeżo. Samolot leci. Często latają samoloty na samej wyspie Kyushu, jest pełno lotnisk i to wcale nie małych i niemałe samoloty lądują, więc no cóż, jest bardzo duża ilość osób mieszka w Japonii, więc jakoś muszą się przemieszczać, a Kyushu i tak nie jest wcale jakoś gęsto zaludniona, uchodzi raczej za taką dziką wyspę. No i też cały czas idę przez lasy, idę asfaltem, za kamerą jest asfalt, ale nikt nim nie jeździ tutaj za bardzo i wszędzie są właśnie lasy wokół. Raczej gospodarcze takie, to są chyba cyprysy, bo cedry chyba inaczej wyglądają. Chociaż nie jestem pewna co do tych dwóch drzew. W każdym razie no, te cedry, które znam, wyglądają inaczej, mają takie łapkowate liścioigły, a to bardziej przypomina cyprys. No w każdym razie takie wysokie, ciemne, raczej iglaste drzewa. Więc teraz mam już za sobą jakieś 11 km i będę kontynuować asfaltem dzisiaj aż do podnóża wulkanu Kirishima, na który wybieram się jutro. Jutro Park Narodowy już będzie, więc będzie fajnie. Ma być trochę deszczu rano, ale potem okej. Jabłuszko soczyste i pyszne. Tu chyba jest tylko jeden rodzaj jabłek, wszystkie wyglądają tak samo, ale są smaczne. Mają cienką skórkę, ładnie pachną, są miękkie, nie są kwaśne, więc zęby nie bolą. Więc fajnie, tak. I nie są bardzo drogie. 3 zł kosztuje takie 2 duże jabłka. O, właśnie to byłby w takim razie cedr, bo ma łapkowate igły. A to będzie cyprys, bardziej takie szczoteczkowate, krótkie i rosnące na różne strony. Ten las wygląda tak samo. I cedrowy, i cyprysowy, i po korze trudno je odróżnić. Taki po prostu gęsty i mroczny. Jestem na cmentarzu. Cmentarz jest za murem. Tu jest taki ogólny chyba jakiś pomnik. No i stolik. Zmęczona jestem łażeniem drogą. Tu zaraz jest droga. Właśnie skręcam z głównej drogi w kierunku świątyni Kirishima i wulkanu Kirishima, który się kryje za chmurami. Ale tam właśnie jutro będę się wspinać, mam nadzieję. Więc fajnie. Tak wygląda ten cmentarz. Pomniki są z granitu, tak jak u nas, tylko są takie bardziej pionowe postumenty. Trochę tak jak u nas było przed wojną. Bywały takie groby. Jestem we wsi Kirishima i to jest tak duża wieś, że nawet jest tu supermarket, czego nie było na mapie, ale na tej mapie to w sumie niewiele jest. I to jest najfajniejszy supermarket, w jakim dotychczas byłam. Jest naprawdę wielki. Większość potraw nic mi nie mówi, ale jest jabłko. Tak właściwie to przyszłam tylko po pieczywo, bo rano zapomniałam kupić pieczywa.
Co prawda mam ryż, ale ryż z szynką smakował dziwnie, więc przyszłam po jakieś bułki, a tak to się chyba nie będę objuczać, bo skoro mam się wdrapać na wulkan, to lepiej, żebym za dużo nie wlokła tam. I kolejne WC na mojej trasie. To jest bardzo głośne, bo tu jest taki wentylator, który mocno hałasuje. Na dworze wieje i pokrapuje deszcz. Jestem tuż pod świątynią Kirishima shintoistyczną. To jest jedna z chyba najbardziej znanych świątyń, nie wiem czy w całej Japonii, ale na pewno na wyspie Kyushu. Jest to znacznie bardziej turystycznie niż przypuszczałam. Myślałam, że będzie większy spokój, a tu są jakieś wszędzie onseny. Widziałam już europejskich turystów. Na parkingu jest pusto, ale jest tu taka wielkie biuro jest świątynne, tam różne rzeczy biurowe się robi i świeci się tam światło, ale na wszelki wypadek nie pukałam, bo wiem, że oni nie chcą przyjmować na noclegi, bo za dużo jest pewnie chętnych, więc no to odpada, jakieś auta tam stoją, więc nie jest zupełnie pusto. No ale jest właśnie toaleta, jest damska, męska i jak zwykle jest też kameralna dla osób niepełnosprawnych. Wydaje mi się, że brud na podłodze jest starszy niż jeden dzień i że nie sprzątają tego codziennie. Taką mam nadzieję, że nie przyjdą tutaj teraz sprzątać, jak ja się już rozłożę. Światło jest bardzo, czujnik światła jest bardzo czuły na ruch, więc pewnie się będzie świeciło całą noc. Ale no ma padać w ogóle. I tak nie za bardzo jest tu inna opcja. Więc rozłożę się tutaj. Zobaczymy, jak to będzie, oby dobrze. Nawet jest gniazdko, więc mogę się podładować. Fajnie. Nocleg bardzo udany. Teraz jestem już na górze w Centrum Informacji Turystycznej. Bardzo miło zostałam przyjęta. Jak zwykle dostałam kawę słodziutką, pyszną, jest tu Wi-Fi. Obejrzałam filmik edukacyjny i pan mi udzielił różnych porad na temat, jak obejść zamknięty odcinek, bo niestety nie da się iść grzbietem tego całego masywu Kirishima, ponieważ z powodu wybuchu wulkanu szlak został zniszczony, no i teraz się tam nie chodzi, więc muszę przejść kawałek drogą, a potem będę oglądać kratery. Pogoda jest dziś niestety kiepska i nie ma za bardzo sensu iść na szczyt wulkanu, ponieważ są na nim chmury, jest tutaj kamera, jest pokazane, że nic nie widać. Ale myślę, że i tak będzie pięknie. Czekam na te kratery. Już zaczęłam iść w stronę kraterów, kiedy sobie uświadomiłam, że mogłam pójść zobaczyć ruinę tej drugiej z kolei świątyni, która się tutaj znajdowała przed tą, przy której dzisiaj spałam.
Oryginalna z VIII wieku znajdowała się prawie że na szczycie góry taka Chinominy, która się znajduje za mną, ale w chmurach. Tylko właśnie erupcja wulkanu ją zniszczyła i potem zbudowano drugą tutaj, która z kolei runęła na skutek kolejnego wybuchu wulkanu w XIII wieku i można właśnie te ruiny obejrzeć. I mi było tak żal, że ich nie zobaczyłam, że się wróciłam pół godziny. Czyli teraz drugie pół godziny będę szła, czyli jestem już godzinę w plecy z powodu tych ruin. Ale pomyślałam sobie, że no raz w życiu tu jestem i już pewnie nigdy tu mnie nie będzie i trochę głupio byłoby klepać tylko asfalt i nie widzieć nic fajnego. Tam są te wszystkie wulkany, daleko, daleko w górach. Rzućmy, mam nadzieję, okiem się uda jakoś w tym deszczu coś zobaczyć. Ale super chatka parkowa. Oczywiście nie wolno tu nocować. W ogóle nie wolno biwakować, to jest jasne. Ale nawet nie wolno normalnie korzystać z toalety. Trzeba mieć taki specjalny zestaw z woreczkiem i to, co się zrobiło, trzeba jakoś tam wynieść z parku narodowego. I pogoda jest niespecjalna. Nadal trochę pada. Jest bardzo wietrznie. Nie mogę się zdecydować, czy iść bardziej górami i ryzykować mandat, czy bardziej drogą i mniej ryzykować mandat. Na razie sobie siądę, zjem lunch. Wieje bardzo nieprzyjemnie. Ja nie jestem bardzo wysoko, a trasa ta górami wymagałaby podejścia na 1700 metrów na wulkan. To chyba jest bez sensu. Tu jest pokazane, że promień wybuchu tego wulkanu, jakby promień w odległości od centrum wulkanu tutaj jest 1-2 km. Ja właśnie musiałabym się tam zbliżyć i prawdopodobnie właśnie tam wyszedłby mi biwak. To byłoby fatalne. Tu są wszędzie schrony takie, gdzie można uciec w razie wybuchu tego wulkanu. No i tu są te jeziorka, na które chciałam iść według pierwotnego planu i chyba tak jednak zrobię i potem zejdę tutaj drogą zamiast tym szlakiem. Tak to wygląda na zdjęciu. Ja jestem teraz tu. No i mogłabym wleźć na ten wulkan i iść właśnie tamtędy. Ale chyba jednak pójdę tędy nad jeziorka. Jest zimne jak w psiarni. Dobrze, że mam kurtkę puchową, bo naprawdę się cały czas zastanawiałam, po co mi ona, ale teraz już wiem, jest zimne. Nie wiem co. Wystarczy trochę zmoknąć, trochę się dać przewiać. O, nie. Tak wygląda ta toaleta. Po prostu jest to sedes nad ziemią, żeby można było użyć tego woreczka. Jest nawet instrukcja, jak to zrobić. No tak.
bardzo udany biwak pod wulkanem. Tam jest ten aktywny wulkan. To jest jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w całej Japonii. Jest tak trochę łyso tutaj spać, ale nie, jest okej. Wejście na niego właśnie jest zabronione, bo dymi, jest bardzo aktywny. Ale nie wybuchł szczęśliwie. To w ogóle cały ten masyw to jest jeden wielki wulkan i te wszystkie kratery i stożki to są tylko takie epizody, które w jego historii nastąpiły, epizody wybuchów i po prostu od czasu do czasu jakiś taki pryszcz na skorupie Matki Ziemi pęka i robi się nowy krater. To jeziorko, nad którym byłam najpierw wczoraj, ma 45 000 lat. Nie takie znowu stare. Ten wulkan wybuchł wtedy dosyć intensywnie, a teraz bardziej takie mniejsze wybuchy. Nie żeby rozsadziło tutaj pół góry, ale właśnie wyrzuca pyły i pumeks, różne takie rzeczy. Fajnie tu jest. Cicho i spokojnie, bo droga zamknięta, więc nikt tędy nie jeździ. I atmosfera z tym wulkanem w tle. Wczoraj jeszcze nie opowiedziałam o tych kwestiach mitologicznych. Ta góra, którą oglądałam za chmurami najpierw, czyli Mount Takakuchi, chyba. To właśnie jest ta święta góra, z powodu której są tam te świątynie, bo legenda głosi, że bogini stworzycielka w shintoizmie, czyli Amaterasu, zesłała na ziemię swojego wnuka. Właśnie tam, na tej górze on wylądował, w asyście takich bardziej ziemskich bóstw i wbił włócznie w krater tego wulkanu na znak, na znak swojego panowania na ziemi chyba, albo zejścia na ziemię jakoś tak. Więc właśnie Japończycy bardzo poważnie podchodzą do tego tematu i tam jest taka rzeźba z włócznią i właśnie przy dobrej pogodzie można się wspiąć na szczyt tej góry. Nie było mi dane, ale będą jeszcze następne wulkany. Teraz mam dość długi odcinek asfaltowy, kilkudniowy, który spróbuję urozmaicić kilkoma szlakami górskimi, jeżeli mi się je uda odnaleźć w terenie. No a teraz już się zwijam, czym prędzej idę do miasteczka, bo kończą mi się kompletnie zapasy jedzenia. I znowu jest słonecznie i gorąco. Jeszcze mam jakieś 3 km do centrum Kobayashi, ale tu chcę wam pokazać coś ciekawego, czyli stragan z warzywami. Tego w Japonii jest bardzo dużo. Miałam dotychczas mnóstwo straganików, tylko że większość była pusta, a ten jest świetnie zaopatrzony. To są produkty lokalnego rolnika, który wystawia je tutaj właśnie w takiej wiatce. Jest pudełko na pieniądze. Tutaj nawet jest kamera, bo to jest cywilizacja, miasto, jakby ktoś zechciał coś ukraść, to jest kamera. I właśnie kupiłam sobie cebulkę. Nie ma problemu, tak jak w Norwegii było, że jakieś wipsy, jakieś aplikacje, a tu po prostu wrzuca się monetę do pudełka i mam piękne 3 cebule. Są tak pachnące, że nawet przez folię czuję cebulę, więc będzie dobra kolacja dzisiaj. Wiem, że lubicie oglądać moje zakupy, więc oto one. Większość rzeczy wiem, czym jest, bo nadal kupuję takie bardziej standardowe. Mam jajka, szynkę, orzeszki, dużo owoców, chipsów, podłe dość pieczywo, no bo takie tutaj jest. No i jakieś tam cukierki i tak dalej. Mam litr mleka i mam też coś do zjedzenia teraz.
Nie mam zielonego pojęcia, co kupiłam. Jakieś takie chyba mięsko i jakieś coś smażonego. To muszą być ziemniaki. A to nie wiem. Ale mam nadzieję, że będzie smaczne. Wiele osób pewnie chciałoby być na moim miejscu w azjatyckim supermarkecie i mieć takie dziwne rzeczy do kupienia tutaj. A ja w ogóle nie wiem, nie znam się na azjatyckiej kuchni, ale mam nadzieję, że za jak parę miesięcy już będę się znać. 200 km i to już dość dawno, bo tak naprawdę wypadało w mieście, ale nie chciałam już robić większego cyrku swoją osobą. Wystarczyło, że tam byłam. Tak, dziwne to wszystko jest. No, zawsze jestem dziwna, bo zawsze jestem jedyną osobą w jakimkolwiek mieście, w jakimkolwiek kraju, chyba że w Stanach, to może nie, na tych głównych szlakach, ale z plecakiem, z kijkami, idącą przez miasto. W Polsce też dziwnie wyglądam, więc to akurat jeszcze. No, ale tu jestem jedyną Europejką, w takim dziwnym ubraniu, jeszcze z tą chustką i jeszcze bez maseczki chodzę i... No, wszystko jest dziwne we mnie, więc jakbym jeszcze zaczęła robić te swoje znaki 200-kilometrowe. No. Stanęłam sobie na chwilę na parkingu, popatrzeć na kapliczkę i na mapę tu dla turystów i patrzcie, dostałam Trail Magic. Wiem, że jest tu taki zwyczaj, właściwie nie tu, tylko dopiero na Shikoku, żeby pielgrzymom dawać jakieś drobiazgi do jedzenia i picia, bo taki jest pradawny zwyczaj, żeby właśnie coś dobrego zrobić dla pielgrzyma, bo to ma dobry wpływ na relacje z bóstwami, ale nie wiem, co dostałam, to znaczy to w puszce to wiem, że jest kawa, bo to już widziałam i zresztą ma ziarenkę kawy na obrazku, ale to w tej szklanej buteleczce wygląda jak syrop na kaszel. A zaraz spróbuję i wam powiem. No więc smakuje rzeczywiście trochę jak syrop na kaszel, ale chyba jest to taki napój energetyczny, coś w rodzaju Red Bulla. Nie wiem, zobaczymy za pół godziny, jak będę się czuła. Odbiłam już z tej główniejszej drogi, bo zbliża się wieczór i idealnie się nadarza okazja. Na tej mapie na parkingu było widać, że taka boczna droga z malutkim tunelem odbija w górę i ścina zakręt, który robi duża droga. W ten sposób uniknę dużego tunelu, 1,5-kilometrowego, to niezbyt mi się uśmiechało też tamtędy iść. No i tu myślę, że też znajdę jakiś właśnie sensowny biwak. Fajnie się idzie po liściach, jak się idzie z krajem, ale widać, że tą drogą czasem ktoś jeździ, więc nie będzie tak jak z tamtą poprzednią, gdzie się wpakowałam w dawne osuwisko. Oczywiście jest zawsze pod górkę. Tu jest jakaś, wieża transmisyjna się właśnie wyłoniła. Tak wygląda tutaj. Może już będzie kulminacja tego wzniesienia. W Japonii zawsze jest pod górę albo z góry. Odnowiło mi się znowu uczulenie na nodze. Właściwie na obu nogach. Nie no, z tej odległości nie zobaczycie. Chyba aż tak źle może nie jest. Tamto na łydkach zniknęło po prysznicu i ochłodzeniu. Teraz mam na udach. Może to jest po prostu to, co się odnawia po PCT. Wtedy, kiedy się poparzyłam taką rośliną endemiczną i miało to wracać i rzeczywiście zawsze jakoś trochę moje nogi dziwnie wyglądają, jak dostaną trochę słońca. Zapomniałam posmarować nogi z przodu. Posmarowałam kremem z filtrem, ale tylko z tyłu. Więc może to jest to. Myślę, że do rana będzie w porządku. Nie, jeszcze dalej jest pod górę, to jeszcze nie jest kulminacja. Ładne paprocie. Wszędzie jest zbyt stromo i zbyt gęsto, ale tu jest takie przyzwoite miejsce. Długo się naszukałam, już doszłam prawie do wsi. Do wsi mam jakieś 500 metrów, może nawet nie, ale ona jest po drugiej stronie tego zbocza. Tu jest droga, no jakieś 70 metrów stąd. Myślę, że będzie ok, tylko muszę posprzątać gałęzie, bo
bo jest ich zbyt wiele jak na wątłą podłogę mojego namiotu. No nie będzie płasko, ale będzie ok. No to rozbijam się. Koniec na dzisiaj. Zgodnie z zapowiedzią kolacja zapowiada się dziś naprawdę wyśmienicie. Wzięłam cebulę i paprykę czerwoną i taką fasolkę, którą kupiłam w sklepie, która jest już ugotowana, wymagała tylko podgrzania. To jest po niej opakowanie. Zblanszowałam na masełku tą cebulę z papryką. Szybko to się zrobiło, no i dorzuciłam tą fasolę, posoliłam, no i gotowe. Dziś bezwietrzna noc, więc bardzo fajnie się gotuje na tym palniczku alkoholowym. Niedużo spaliłam paliwa, no więc zabieram się za jedzenie, no i idę spać. Dwie i pół godziny później jestem wciąż w tym samym miejscu. Zgubiłam końcówkę gumową do kijka. Nie chciało mi się jej zdejmować na ten moment, kiedy weszłam do lasu. No i niestety zagłębiło się to wszystko w ziemi. I jak wyjęłam kijek, to usłyszałam takie zassanie i wyjęłam już kijek bez gumki. I przez te prawie 2,5 godziny kopałam tutaj ziemię rękami i śledziem. Jestem strasznie brudna, ale nie znalazłam. Jak kamień w wodę, po prostu pod jakiś korzeń weszło. Próbowałam te wszystkie korzenie wykopać. Ziemia jest miękka, no ale nie wychodzi nic, co przypominałoby gumkę do kijka. Cholera, 8 dzień wędrówki dopiero, a te końcówki naprawdę są mi niezbędne, bo bez nich na asfalcie nie mogę się odpychać i kolana dostałyby bardzo mocno, gdybym nie mogła ich używać, bo nie mogłabym używać kijków, bo złamałabym groty. Ja nie mam zapasowych ani gumek, ani grotów. A nawet w bounce boxie nawet nie zostawiłam w Tokio. Cholera. Będę szukać oczywiście jakiegoś sklepu outdoorowego w najbliższych dniach, ale to raczej nie będzie teraz. Może w Aso. Tak, pewnie w Aso. To za 2 dni. A teraz, dzisiaj jest niedziela, więc w ogóle niewiele mogę zdziałać. Spróbuję poszukać jakiegoś wulkanizatora, bo tu przy prawie każdej stacji benzynowej na wsiach mają takie miejsca do wymiany opon i tak dalej, więc poproszę, żeby mi dali kawałek gumy oponowej i coś z tego spróbuję zrobić. Ale jestem zła. O, cholera. I jeszcze taki ładny dzień i straciłam te 2,5 godziny i nie znalazłam. No nic, pakuję się, bo to już nie ma sensu. Chyba nie znajdę w tych korzeniach. Japoński las pochłonął moją gumkę. Wieś była o wiele mniejsza niż myślałam i nie było tam żadnego wulkanizatora. Trochę mi było głupio prosić o kawałek węża ogrodowego ludzi, bo jakoś tak patrzyli na mnie nie uśmiechając się. Więc znalazłam kawałek takiej jakby folii ogrodniczej na poboczu i zrobiłam coś takiego za pomocą taśmy naprawczej. Ciekawe, jak długo się będzie trzymać. No w każdym razie jest ok pod tym względem. I idę drogą, która wygląda na mapie jak prawie autostrada. Jest zaznaczona na zielono, jest to główna droga numer 265. I dziwię się, czemu nikt nie jedzie, nikt mnie nie mija. Już wiem dlaczego. Znowu jest droga zamknięta. Ale kompletnie nie ma innej alternatywy. Musiałabym się wracać do Kobayashi, żeby iść inaczej przez Ebino i tam dopiero są autostrady. Cholera. Nie wiem, co to będzie. Pójdę dalej. Ten dzień i tak już jest schrzaniony.
Mam nadzieję, że to tylko jakieś drobne osuwisko. Strumień tutaj jest na tyle mały, że mogę go przejść, jeżeli chodzi o most. Jest tu takich bardzo dużo serpentyn na mapie, więc może to o te serpentyny chodzi. No z tych znaków po japońsku niestety nic nie rozumiem. No trudno, zobaczymy. No tak, jest tu małe osuwisko, trochę słupów elektrycznych pojechało. Widzę dach za zakrętem, więc może to tylko o to chodzi. Dziesięć kilometrów później, druga barierka. Nic się takiego nie działo. Widać, wszędzie są jakieś opracowane już przez budowlańców osuwiska, no ale chyba jest ok. Tu jest taki nowy asfalt. Może takie ogólne naprawy po prostu, ale się zestresowałam, że będę musiała wracać. Chyba nie. Jednak jeszcze jest tego więcej. Tym razem jest malutki napis Under Construction. No ale to chyba pozwolę im jakoś się przedostać. No nie tędy jednak, bo faktycznie całe zbocze runęło gigantyczne osuwisko. Widzę, jak barierki poleciały, ale jakoś tu mają chyba górą jakiś objazd. No, lecę szukać. Objazdu nie ma, bo chyba byli już w trakcie umacniania tego, kiedy to osuwisko całkiem runęło. Wylazłam na górę. Tam widać, gdzie się na nowo zaczyna droga. No strasznie to wygląda. Muszę chyba właśnie tym lasem ultra stromym zejść. Jest tam jakaś taka lina na skraju osuwiska, ale nie będę raczej tej liny się trzymać, tylko idę w las. Jestem na dole, ale straszliwie strome było to zejście. Muszę tak dać kamerę, żeby w ogóle było widać ten las. Ale tu na końcu jest lina, jest oznakowane miejsce, gdzie się da z tego wszystkiego zejść na sam koniec, bo jak zwykle najstromiej jest zejść do samej drogi. Więc zrobili linę dla tych, którzy potrzebują zejść. Nie wiem, czy dla robotników, czy dla takich jak ja, włóczęgów. Także jest pomarańczowa kokardka i tam zlazłam. Nawet jakieś znaki tam były też takie na drzewach, ale nie wiem, czy to leśne, czy właśnie takie dla mnie i dla innych takich. Kolejna barierka, właśnie przejdę ją sobie i mam nadzieję, że to już jest ostatnia przeszkoda na tej drodze. Jeszcze jakieś 4-5 km na sam dół do zapory. Jestem na skrzyżowaniu. Tutaj chcę iść w prawo do Nishimery. Tu jest barierka, mam nadzieję, że ostateczna. Nie ma żadnych samochodów, więc nadal nie wiem, czy się będzie dało dalej iść. Straszliwe pustkowie. Żywego ducha, tylko lasy i góry. To zwierzątko to był japoński borsuk, a teraz znowu osuwisko. Znowu ta droga jest taka malutka, ale po drugiej stronie jest facet w aucie. To oznacza, że jakoś tam dojechał i że ja mogę stamtąd wyjść. Widać żółtymi słupkami. Obejście piesze jest zrobione, więc dam radę. Namiot już rozbity na takim zakolu rzeki i drogi. Tu zaraz jest droga, a tu płynie rzeka. Rzeka jest przepiękna, gdyby jeszcze nie problemy z tym, czy ona będzie do przejścia ta droga, czy nie, i gdyby to był prawdziwy taki szlak, to byłoby idealnie, ale i tak jest pięknie, ta rzeczka jest naprawdę śliczna. No i jest tak bardzo daleko od cywilizacji. Tu właśnie jakiś dzik przed chwilą chodził, ale taki mały, to chyba nie jest to duży problem. Ptactwo, żaby, komary też są już. No ale myślę, że jest ok.
Chciałam iść jeszcze kwadrans, ale doszłam do wniosku, że znowu zrobi się ciemno i będę chodzić po krzakach i nic nie będę mogła znaleźć, więc dobra, już się rozbiłam. Dziś tylko 30 km, no ale te wszystkie problemy, mam nadzieję, że jutro będzie więcej. No to nabieram wodę z rzeki i biorę się za kolację. Miały być jajka sadzone, ale musiałam je jednak pomieszać i wyszła bardziej jajecznica. Tam jest też bekon i cebulka. No i to jest moja kolacja. Tym się żegnam. Dobranoc. Wieś jest bardzo fajna. Od razu spotkałam miłych ludzi, panią w sklepie i jedną osobę, która mówi po angielsku. Właśnie wszyscy konstatują, że ja mówię po polsku. Jest bardzo miło. Tu mam, popatrzcie, zakupy i dostałam herbatkę. Zaraz będziemy piły herbatkę. Panie są bardzo miłe. Dowiedziałam się też, że jest droga znowu zamknięta, ale podobno da radę przejść. Tajfun ją zniszczy. Tak, wygląda na to, że 13,5-kilometrowy odcinek drogi jest zamknięty, ale chyba tylko w jednym miejscu jest takie główne zawalisko, osuwisko. Podobno jest więcej uszkodzeń, ale to byłoby kluczowe. No zobaczymy, jak coś, to mam zaproszenie do wsi, mogę się wrócić. Droga wygląda na pustą. Już chyba ostatnie zabudowania w tej uroczej miejscowości Nishimera. Podobno mieszka tutaj mniej niż 1000 mieszkańców i większość to osoby starsze. Tak jest w Japonii, że większość mieszkańców to osoby starsze, tak w ogóle. Ale ślicznie tu jest, podobno działki nieruchomości są bardzo tanie, bo nikt nie chce tu mieszkać. Więc jeżeli szukacie jakiegoś azylu w ciepłym kraju, to jedyny problem to jest wypełnić całą dokumentację, tak? To ziemia jest doskonała, żyzna, można sobie tu uprawiać ogródek, żyć off-gridowo. Taka nieruchomość, jak wczoraj widziałam, za rzeką, pustostan. Prześlicznie, tylko ta pogoda. Te wszystkie osuwiska podobno są dziełem tajfunu z zeszłego roku, który był bardzo intensywny i właśnie poniszczył te drogi tutaj. Także pogodę podobno mają koszmarną. Zimą pada śnieg, ale utrzymuje się najwyżej 3 dni. Tak się dowiedziałam od tych miłych pań. Jest tutaj we wsi osoba z Fidżi, która uczy angielskiego. I to dzięki niej się dogadaliśmy. No i jest jeszcze podobno Australijczyk jeden, który ożenił się z Japonką i tutaj mieszka i pracuje w lesie. I to tyle, jeżeli chodzi o cudzoziemców. Pytałam, czy miewają turystów zagranicznych. Powiedzieli, że raz do roku. Więc na ten rok mają już odklepane, bo byłam ja. Następny turysta za rok. Ale jak teraz zareklamuję na YouTubie, że jest tak ładnie, to pewnie statystyki się poprawią. Także pamiętajcie, Nishimera, koniecznie musicie odwiedzić to miejsce. Chowam się pod parasolem. Udało mi się przejść przez te wszystkie roboty drogowe. Tylko połowa jezdni była zrujnowana, już zresztą zabetonowali krawędź i dało się przejść. Niestety rozpadało się i właśnie wypróbowuję ten parasol. Od dobrych 2-3 godzin idę pod parasolem i jest ok.
Ubrałam tylko teraz skarpety wodoodporne, no bo deszcz się rozbryzguje na jezdni i zaczęłam czuć wilgoć w skarpetkach, ale poza tym jest zupełnie ok. Idę na razie z jednym kijkiem, trzymając parasol. Zbliżam się do jakiejś wioski i myślę, że będę tam szukać jakiegoś dachu nad głową. A tymczasem oglądam ten cudowny wodospad, który tutaj jest. Jest ławeczka, jest rododendron. No ale nie będę dłużej tutaj medytować. Idę. Miało być pod dachem i jest pod dachem. Jestem w schronisku. A, długa. Smaży mięsko. Mówi. Jest. Mówi. Zgubiliśmy, nic się nie rozumiemy. Używamy Google Translatora, ale po prostu padało bardzo i zauważyłam znak, że jest jakieś miejsce noclegowe, jakiś kemping czy coś. Zapukałam. Tajszy mi otworzył, tajszo. Ueda. Da. Da. Ueda. No i właściciel mnie tu wpuścił i w mig przygotował mi pokój i dzisiaj będzie bardzo komfortowa noc. Właśnie jemy takie pyszne tutaj rzeczy i usiłujemy się dogadać, także jest cudownie. Mięsko się smaży na takiej kuchence, jakby na esbicie domowym. Pyszne dalsze plasterki, taki płyn z przyprawami, nie mam pojęcia co to jest. Warzywa i grzankę to sobie sama zrobiłam, a tu jeszcze jest rybka. I coś, tu też nie wiem co to jest, ale wygląda pysznie. A to już mój pokój, jest tu naprawdę bardzo przytulnie, jest nagrzane, mam kołderkę, cały pokój dla siebie. To jest telewizor, jakbym chciała oglądać japońską telewizję, ale chyba przerzucę się na YouTube albo od razu pójdę spać. No ale jeszcze najpierw prysznic z takim gorącym basenikiem do polewania się wodą, który większość Japończyków ma w domu, więc tutaj też taki jest. Kolacja była pyszna, jestem napchana, najedzona. I było w ogóle bardzo przyjemnie. Różni znajomi się właśnie pojawili. Jeden, który mówił po angielsku i drugi, który nie mówił, ale gadaliśmy telefonami, więc jest ok. I wiem, że jest jeszcze kolejne osuwisko przede mną na drodze do wsi Shiba jutro, ale jest jakieś obejście i już wiem na mapie jak tam pójść, więc powinno być też ok. No tylko, że ma cały dzień jutro lać niestety. No, ale nie będę się tym teraz martwić. Teraz będę się cieszyć ciepełkiem. Dobra decyzja, żeby tu przyjść. Przechodzę gładko do śniadania. Kawa jest moja, ale cała reszta to jest japońskie śniadanie, które mi właściciel schroniska przygotował jako niespodziankę na śniadanie. Jest zupa z tofu, jest ryż, herbata zielona, taka jakaś fasolka, no i jajko z kawałkiem boczku, to jest dla mnie zrozumiałe. I jeszcze jest te małe rybki z jakąś patką. To są te rybki, które jadłam mojej gospodyni poprzednim razem, kiedy spałam pod domem. No i bardzo mi smakowały. Ciekawe jak wypadnie śniadanie. Tym razem jestem pewna, że będzie super.